słyszeliście wcześniej o marce The Dots. Jest to polska marka produkująca cienie do powiek. Jakiś czas temu odezwała się do mnie z propozycją wysłania kilku produktów do testów i pomyślałam, że pokażę Wam tą markę, bo wydaje mi się, że nie jest mocno znana, a uważam, że zasługuje na zainteresowanie z kilku względów. Chciałabym właśnie Wam dzisiaj o tej marce opowiedzieć i właśnie przy okazji przetestować ich produkty. Ostatnio została wypuszczona nowa kolekcja z neutralnymi cieniami, więc zrobimy sobie jeden makijaż kolorowy, jeden makijaż neutralny, aby dokładnie sprawdzić te wszystkie produkty, czy są warte zainteresowania. Jeżeli interesują Was takie smaczki i nowe marki na polskim rynku, zapraszam do oglądania. The Dots jest marką polską, wegańską, cruelty free i w moim odczuciu również taką, która stara się mieć bardziej zrównoważone podejście, jeżeli chodzi o plastik, ale to za chwilkę Wam o tym opowiem. Dostałam od marki ich pierwszą paletę, która nazywa się C'est la vie. Z tego co wiem, to jest teraz w promocji i tutaj pierwsza oznaka tego, że marka dba o ograniczenie plastiku, ponieważ mamy tutaj w opakowaniu po prostu papier, a nie plastik. I tak się prezentuje paleta C'est la vie. Bardzo ciekawa kompozycja kolorystyczna, szczególnie jak na markę polską, które wiemy, że słyną z tego, że wypuszczają co rusz nowe palety, ale co rusz nowe palety to są po prostu nudowe palety. I nowa kolekcja Sweet Treat Nudes, którą przerzuciłam sobie do magnetycznej paletki, czyli po prostu kolekcja neutralna, ale jest tutaj też kilka bardzo ładnych błysków. Mamy maty w brązowych, beżowych odcieniach i tutaj są 4 błyski, z tym, że momencik, mamy 2 topery, mamy jeden cień foliowy i jeden duochrom. Później wszystko Wam pokażę ze swatchami i tak dalej. Tutaj dostałam jeszcze w zestawie taką szpilkę i jest to szpilka do wyciągania sobie tych cieni. Tutaj z tyłu, jak macie te kasetki, jak macie paletki, są takie dziurki, po prostu w którą można włożyć tą szpilkę i wypchnąć cień, bo one są na magnes wszystkie. I nawiązując jeszcze do tej ekologiczności i ograniczenia plastiku. Po pierwsze, to zamówienie przyszło do mnie zapakowane całe w papier. Nie było tam nic plastikowego, żadnych tych bąbelkowych folii i tak dalej, więc ja od razu już jestem zadowolona, jak patrzę na zapakowaną w ten sposób przesyłkę. Natomiast druga rzecz, która mnie zaintrygowała, to jak te cienie były pakowane. Jak widzieliście, już sobie wszystkie je powyciągałam, ale one przychodzą w takim opakowaniu, czyli też nie są w tych takich plastikowych, nie wiem, wypraskach, powiedzmy takich pojedynczych, tylko mamy tutaj taką paczuszkę. W ten sposób one są zapakowane. I tutaj mamy tylko kawałek plastiku w formie takiego okienka. I tak naprawdę ja wszystkie te opakowania, tych kilkunastu czy tam kilkudziesięciu cieni, po prostu wyrwałam sobie ten plastik, to wrzuciłam do plastiku, to wrzuciłam sobie do makulatury, do kartonów. No i moim zdaniem jest to bardziej ekologiczne rozwiązanie niż te takie całe plastikowe opakowania. Zaczniemy sobie może od tej neutralnej kolekcji, czyli tych nowych 10 cieni. Zacznę sobie od aplikacji bazy. Pomyślałam, że ten makijaż zrobię sobie na takiej klasycznej bazie mojej ulubionej z Inglota. Mam tutaj jeszcze w pogotowiu w razie czego taki typowy klej pod błyski. Natomiast drugi makijaż zrobimy sobie na bazę korektorową, żeby też zobaczyć, jak się zachowują poszczególne cienie na różnych podłożach. Co do samych odcieni też mi się bardzo podobają, bo mamy brązy, ale w różnych takich podtonach. Tutaj na przykład w tym widzę taki odcień kasztanowy. Ten jest takim klasycznym gorzkim kakao. Tutaj mamy nuteczkę oliwki, a tutaj nuteczkę czerwieni, więc widzicie, tak fajne są te brązy, podobają mi się, ale właśnie zobaczmy sobie, jak się nimi pracuje. Zacznę sobie od peanut butter, czyli tego, które mówiłam, że właśnie jest takie lekko oliwkowy i zaznaczę nim sobie zewnętrzny kącik i lekko załamanie powieki. Na początku wklepuję cień, teraz staram się lekko go rozetrzeć, wyblendować. Pierwsze wrażenie bardzo przyjemne. Bardzo przyjemne.
Nic się nie sypie, pięknie się przyklejają do powieki te cienie, bardzo ładnie się budują. Zobaczcie, są dosyć intensywne. Rozcierają się również póki co bardzo ładnie. Znaczy, wiecie, użyłam jednego cienia, ale pierwsze wrażenia są dobre. Wezmę sobie czysty pędzelek do rozblendowania. Teraz wezmę sobie trochę jasnego beżu, czyli Sugar Cookie. Podług brwiowy. I od razu blenduję sobie z tym wcześniejszym cieniem. Teraz odcień Butterscotch, czyli ten taki lekko przejściowy. Wydaje mi się, że będzie właśnie idealny na przejście. Czyli tutaj w załamanie powieki. Bardzo się przyjemnie tymi cieniami pracuje. Staram się pociągnąć ten cień przejściowy tutaj aż do wewnętrznego kącika i zrobimy sobie takie bardzo, bardzo miękkie odcięcie. Może wezmę trochę fudge, tego, który mówiłam, że wpada lekko w róż, żeby trochę jeszcze pogłębić tutaj to odcięcie, którego jeszcze nie ma. Płaskim pędzelkiem z odrobiną korektorowej bazy tworzę tutaj takie jaśniejsze odcięcie. Nie chcę, żeby to było takie typowe cut crease. Bardzo, bardzo wyraziste. I teraz zaczynam gruntować sobie to jasnym beżem. Tutaj w wewnętrznym kąciku. Wklepuję sobie na razie ten cień, też bardzo ładny beż. Zmieniam pędzelek na mniejszy. Troszkę doprecyzowuję sobie tutaj to odcięcie. I puszczamy sobie gdzieś tutaj luzem, że tak powiem. Tu będzie na pewno jakiś błysk za chwilę. Przejściowym cieniem jeszcze można leciutko sobie tutaj wyczyścić wszystko. Ja tak może symbolicznie tylko zaznaczę. Ok, i powstało nam coś takiego, czyli takie bardzo, bardzo miękkie, ale jednak odcięcie. Teraz zastanawiam się, na którą błyskotkę mam ochotę i powiem wam, że nie mogę się zdecydować. Tu jest taki piękny, to jest ten, delikatnie perłowy. Tutaj już mamy dużo mocniejszy błysk, taki drobineczkowy. Te za to mi się podobają najbardziej, te dwa. Zacznijmy od tego, czyli Vanilla Pudding, który wyjdzie mi tutaj jasną łuną z tego beżu. Nakładam paluszkiem standardowo, tak jak lubię najbardziej. No i to powiem wam, że się pięknie mieni. Ładnie to wygląda. Nawet za specjalnie nie potrzeba tutaj bazy do klejenia błysków. I myślę, że dorzucimy sobie jeszcze gingerbread, czyli ten lekko zielony. Fajnie, że jest taki odcień na przełamanie tutaj w tej kolekcji. Znaczy na przełamanie. No on ma troszkę więcej kolorów sobie, bo jest po prostu taki złoto-zielony. No dla mnie te błyski w skali od 1 do Glam Shopu, Glam Shop. I użyję Chocolate Truffle, czyli ten. Zobaczymy, jak się będą nakładać te kolory na siebie. Kurde. Dobre maty. Naprawdę dobre maty. Fajne maty, soczyste, powiem wam, soczyste. Pięknie się nakładają, nie są suche, tylko właśnie lepią się cały czas do innych cieni. Fantastycznie się nimi pracuje, naprawdę. Myślę, że nie skłamię, jak stwierdzę, że rynek ma sporą konkurencję w dobrych cieniach. Żeby optymalnie przetestować cienie, spróbuję zrobić sobie jeszcze kreskę na mokro. Użyję sobie w tym celu cienia Brownie i lekko moczę pędzelek w mgiełce. Nie no, jest kremik, słuchajcie. Rewelacja. I tutaj go sobie, tą kreskę wtopię w moje cieniowanie. Tak mi fajnie zaniknie. No miazga, słuchajcie, jest miazga. Wyczyszczę sobie okolice pod okiem. Tutaj jeżeli chodzi o osyp, to matów nie widzę w ogóle. Widzę natomiast te błyszczące cienie troszkę. Wyrównam sobie koloryt skóry i przejdziemy sobie do dolnej powieki. Użyję sobie może tego odcienia, czyli Fudge.
I rozcieram na dolnej powiece. Fajnie, że widać różnicę w tych brązach, że one się nie zlewają wszystkie w jeden, bo ja na przykład tutaj widzę ewidentnie, że ten jest taki bardziej czerwony w porównaniu do tego, co mam na przykład tutaj, no nie? To jest duży plus moim zdaniem, jeżeli chodzi o cienie, które teoretycznie są do siebie trochę podobne. Zawsze jest smuteczek, kiedy kupujemy jakąś paletę lub kilka różnych cieni, a one po zblendowaniu po prostu wyglądają jak jedna plama identyczna. Super, ależ one się przyjemnie nakładają. Po prostu tak się pięknie budują, zero osypu. Jeżeli chodzi o kruszenie tutaj w cieniu, jest jakieś takie minimalne, ale to nie jest taki bardzo, bardzo lekko sprasowany cień, ale jednocześnie no tak się nim pracuje, trochę jak cieniem kremowym. Pięknie się buduje, pięknie się rozciera. Super formuła. Naprawdę jestem zachwycona. Jestem po prostu zachwycona. Wracam sobie do mojego pędzelka, którym nakładałam cień na mokro. I również tym brownim leciutki dzióbek sobie tutaj wyciągam. Teraz beżową bazą odcinam sobie tutaj to miejsce. Wiem, że dla Was ten makijaż już może tracić swoją użytkowość, ale myślę, że przy testach cieni warto jest jednak spróbować wykorzystać różne techniki w makijażu, żeby właśnie sprawdzić na różne sposoby cień, jak on się sprawdza, jak on się w różnych warunkach zachowuje. Gruntuję sobie teraz tą korektorową bazę cieniem beżowym i wracam sobie do odcienia Fudge i tutaj robię sobie takie bardziej wyraziste odcięcie, taki wyrazisty kącik. I powstało nam coś takiego, ładnie się to oko tak wydłuża i otwiera przy takim kąciku. I myślę, że tą dolną powiekę jeszcze sobie minimalnie pogłębię i użyję sobie Chocolate Truffle, czyli tego. No fenomenalnie się budują te cienie, jeden na drugi, pięknie się nakłada, intensyfikuje, nie ma najmniejszego problemu, że trzeba ciapać i ciapać i ciapać, a jednocześnie są takie wręcz, no mówię, tak jakby się kremowymi trochę pracowało cieniami, że nie robią się żadne takie jakieś plamy czy coś, one się od razu pięknie blendują. No formuła, powiem Wam, że jest naprawdę warta wypróbowania. Dobra, żeby nie przesadzić, wyciągam beżową kredkę, pokrywam tą kredką linię wodną. Myślę, że możemy wytuszować sobie rzęsy. Najpierw je podkręcę i biorę pogrubiającą maskarę, żeby stworzyć wręcz efekt smoky eye. I makijaż kolekcją Sweet Treats Nude jest gotowy. Dołożyłam sobie jeszcze trochę piegów, postawiłam na takie neutralno-beżowo-brzoskwiniowe usta i tak się prezentuje skończony look. Jeszcze myślałam o takich mega ciemnych, czekoladowych ustach, ale żeby dodać odrobiny użytkowości temu makijażowi, postawiłam na coś bezpiecznego. Makijaż podoba mi się bardzo, ale jestem równie bardzo ciekawa tych kolorowych cieni, więc przechodzimy do makijażu numer 2. W kolorowym makijażu w szczególności chciałabym się skupić na tej palecie C'est La Vie, ale być może jeszcze pomogę sobie trochę tymi pastelowymi duochromami. Zobaczymy po prostu, gdzie mnie poniesie. W tej palecie znajdziecie 15 cieni, 10 matowych i 5 błyszczących. Bardzo zaintrygowała mnie ta kompozycja kolorystyczna, bo jak na polskie standardy i polskie premiery, to jest to wręcz coś bardzo, bardzo oryginalnego. Jest to połączenie chłodnych odcieni taupe z cieplejszymi odcieniami czerwieni, burgundu, brzoskwini plus dodatek niebieskościo-fioletów. No i powiem Wam, że jak się przyglądam tej palecie, im dłużej się jej przyglądam, tym więcej widzę w niej możliwości, bo z jednej strony możemy sobie zrobić fajny, grunge'owy makijaż, bo na pierwszy rzut oka dla mnie ta paleta właśnie ma taki grunge'owy klimat, właśnie przez te chłodne odcienie taupe, przez te burgundy, taki ciemny niebieski, nawiązuje właśnie do jakichś takich smoky eye, takich brudnych, fajnych makijaży. Z drugiej strony możemy zrobić sobie wręcz pastelowy look, bo te tutaj turkusy, periwinkle, taki niebiesko-fiolet, czy brzoskwinia, te błyski spokojnie nadadzą się do dzienniaczka takiego pastelowego, wakacyjnego, więc no jest taka mega, mega skrajna, bardzo ciekawa. I co jest w niej fantastyczne, to to, że tutaj z tyłu również mamy dziurki i możemy sobie te cienie powyciągać, czyli na przykład jakiś nam jeden cień w ogóle nie pasuje, możecie się wymienić z koleżanką, albo jak zużyjecie któryś, czy Wam nawet, nie wiem, się rozkruszy, możecie kupić jeden cień i uzupełnić sobie tą paletę i mamy już fajną, ciekawą kompozycję, ale też możemy ją sobie modyfikować, wyciągając cienie i je zmieniając. No uważam, że to jest fantastyczny pomysł. Jeżeli dla Was to wydaje
wydaje się takie chaotyczne trochę, jeżeli chodzi o kompozycję, to spróbuję ją trochę przearanżować i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Co powiecie na taką kompozycję? Tutaj pooddzielałam sobie te neutralne odcienie od niebieskości i od czerwieni i właśnie w ten sposób je sobie poukładałam, że tutaj mamy rządek taki ciepły, rządek kolorowy i rządek neutralny, chłodny, więc możemy na przykład w ten sposób sobie te cienie poukładać, ale mam frajdę, powiem Wam, przy tej palecie. Albo takimi trójeczkami, na przykład taki jasny pastelowy Peach Fuzz, coś takiego wakacyjnego, pastelowego, coś z czerwieniami, czy właśnie do Smoky Eye, więc można sobie w razie czego przearanżować spokojnie tą paletkę, lecz wracamy do oryginalnego porządku i zaczynamy się malować. Tak jak mówiłam, tym razem chciałabym użyć bazy korektorowej i nie mam pojęcia, co chcę zrobić dzisiaj na oczach, więc totalnie improwizuję. Sięgam po Pleased, czyli piękny, jasny turkus. I zaczynam sobie od aplikacji w wewnętrznym kąciku. Zobaczymy, jak te kolorowe cienie i pastelowe mają payoff. Te maty w ogóle nie są suche. W ogóle. Ładnie się przyklejają do bazy, nie sypią się. Póki co kolorek też jest super. To niech przejdzie sobie ten kolor w content, czyli jasny periwinkle. Pożyczę sobie trochę beżowego cienia podługobrwiowy, żeby tu już sobie zacząć blendować ten kolor. Teraz pójdziemy sobie w ten ciemniejszy, friendly i wklepuję sobie zewnętrzny kącik. Przenoszę trochę powyżej załamania powieki. Też sobie doklepuję i zaraz zmienię pędzelek na puszysty i blenduję sobie wszystko. Cieniami pracuje się dobrze, one się ładnie rozcierają, ale myślę, że jednak na klasycznej bazie mi się pracowało przyjemniej. Jak już mi się przykleił ten ciemniejszy niebieski, to już tam gdzieniegdzie tak może minimalnie widzę, że są jakieś takie paćki, ale to da się wypracować, tylko trzeba troszeczkę dłużej z tym popracować, więc myślę, że jednak klasyczna baza lepiej mi się sprawdzała, ale lecimy dalej. Tutaj już zaczęłam tak eksperymentalnie próbować na tym oku, nakładam sobie ten burgundowy odcień Worried i przyciemniam sobie tutaj zewnętrzny kącik jeszcze bardziej i łączę sobie z niebieskim. Mam opory, żeby mówić niebieski, bo dla mnie to nie jest niebieski, tylko dla mnie to jest niebiesko-fioletowy i najchętniej za każdym razem mówiłabym niebiesko-fioletowy. Tylko to słowo jest bardzo długie i niewygodne do mówienia. Więc niech będzie niebieski. Piękne połączenie kolorów, piękne. Lecimy z drugiej strony. Zewnętrzny kącik. No i powiem Wam, że póki co zero osypu. Zero. Mam jeszcze taką wizję. Biorę mały pędzelek i czerwień, czyli Moody. I ta czerwień wypłynie mi tutaj z tego fioletu. Bosko. Bosko. Ale połączenie. Normalnie aż mi zaczyna brakować miejsca na błyski, ale koniecznie muszę je wypróbować, bo przy swatchach wydają się mieć potencjał. No mega fajnie, że da się je dobudować do full pigmentu. Po prostu te cienie robią to, co ja bym chciała, żeby one robiły, nie? Coś pięknego. Wracam sobie do burgundu i tutaj zacznę sobie wprowadzać na dolną powiekę kolor, żeby tu mieć takie ładne połączenie. Później jak skończę sobie makijaż skóry, to dokończę sobie tą dolną powiekę, bo później tutaj ciężko jest wsadzić korektor, jak już cieniowanie jest gotowe. Więc na razie ten burgund, Worried. Rozblendowuję sobie jeszcze delikatnie tą okolicę przy pomocy tego beżowego cienia. Zaryzykuję jeszcze użycie
tego brzoskwiniowego Annoyed na lekkie przeblendowanie tutaj. Tylko czy nie zgaszę sobie tego niebieskiego zaraz? Bardzo ostrożnie próbuję, bo chciałabym, żeby było tutaj coś takiego minimalnie cieplejszego na przejście, ale też żeby nie wygasić zaraz tego fioletowego, chciałam powiedzieć, niebieskiego, bo kolory przeciwstawne no, będą się wygaszać, będą się neutralizować. Więc tu widzimy, doszło do takiego połączenia, które sprawiło, że widzimy tutaj kolor taki lekki, jakby lekko brązowy. No nie wiem w sumie, czy dobrze zrobiłam. Troszkę mi się to przygasiło, ale nie żeby było źle, tylko po prostu może wolałam coś intensywniejszego. Whatever. Po prostu muszę się przyznać, że przeciągam moment wybrania błysków, bo są po prostu przepiękne. Chyba zacznę sobie od tego, czyli Bored. Znudzony. I ten wprowadzę sobie w zewnętrznym kąciku, tak bardziej. Jeszcze nie na macie, ale tak, żeby było przejście do matu. A może w wewnętrznym właśnie poczęstuję się tymi pastelami i wybiorę sobie ten zielony pastelek. On jest na pewno delikatniejszy, bo one są bardziej nie takie metaliczne, a bardziej perłowe. Ale mi fajne zrobią właśnie przejście. Właśnie odnośnie tych pastelowych cieni, one mi się wydają bardzo delikatne. Ten błysk nie jest intensywny, to nie jest taka super drobinkowość, super metaliczność, taka tafla. To jest raczej taki miękki blask. Jakby pod spodem była matowa baza, a na wierzchu trochę takiego mieniącego się, jakiejś mieniącej się drobiny. Jest to taki miękki, właśnie lekko perłowy blask. Uważam, że do dzienniaczków z takim lekkim kolorkiem będą przepiękne. Na lato super, ale to nie jest kolor, który daje taką bardzo intensywnie mieniącą się taflę, chociażby jak te z palety C'est la Vie. Pasuje tutaj idealnie ta zieleń. I chyba skuszę się jeszcze na Optimistic, czyli ten lekko fioletowo-niebieski, tak żeby dołożyć minimalnie na środek. I teraz jak z osypem, matów nie widzę w ogóle, drobinki, no nie wiem, kilka dosłownie takich malusieńkich, więc doczyszczam sobie i robię makijaż skóry. Kontynuujemy pracę z dolną powieką i myślę, że przejdziemy sobie teraz do tej czerwieni. I tutaj sobie też wklepuję na środek powieki. Mały pędzelek, blisko linii rzęs. I zobaczcie, zero osypu, nic nie ma. Cudownie się tym pracuje. I tutaj jeszcze wewnętrzny kącik spróbuję wprowadzić sobie trochę Embarrassed, tego różowego. Myślę, że może mi fajnie połączyć ten turkuso mięte właśnie z dolną powieką. W tym celu nakładam sobie cień na płaski pędzelek i spryskuję go minimalnie mgiełką. I nakładam. No i myślę nad wewnętrznym kącikiem, czy tutaj jeszcze coś włożyć, czy może po prostu beżowy cień. Spróbuję na początek z beżowym. On może mi tutaj fajnie tak po prostu rozjaśnić, rozświetlić make-up. Zdecydowanie beż tutaj będzie idealny, albo nawet biel. Możecie sobie beżowym cieniem też delikatnie tutaj doczyszczać różne elementy makijażu. Ja sobie tutaj lekko doczyszczę tą linię. Nie, żeby była taka turbo ostra. W tym celu lepiej by się przydał korektor, a właśnie jak beżowym cieniem się to zrobi, to mamy troszeczkę bardziej zdefiniowaną tą linię, ale nie jest taka graficzna. Na linię wodną nałożę sobie czerwoną kredkę, przechodzę do rzęs, podkręcam i tuszuję. U góry czarną, na dole burgundową. Wow. Wow. Dobra, limit fajności został już wyczerpany. Starczy tego dodawania cały czas. No dla mnie ten makijaż to jest po prostu kosmos. To jest po prostu petarda. Naprawdę dawno żadne cienie nie zachwyciły mnie formułowo tak jak dzisiejszy test The Dots. Pracowało mi się tymi matami fantastycznie. One po prostu robią to, co ja chcę, żeby robiły. Chcę dobudować intensywność pigmentu, dokładam i tak się właśnie dzieje. Chcę rozetrzeć sobie kolor do chmurki, rozcieram i tak się dzieje. Chcę połączyć sobie kolory, pięknie się łączą. Po prostu ta paleta, te cienie mnie słuchają. Czasami jest tak, że musimy walczyć z cieniami, że coś tam nam się nie chce doblendować, nie chce nam się dołożyć pigment, cały czas coś się dzieje nie tak, a w tym wypadku po prostu te cienie mnie słuchają.
kochają. To jest po prostu, brzmi to śmiesznie, ale no tak jest. Fantastycznie się pracuje tymi matami. Nie kruszą się w opakowaniu, nie sypią się pod okiem. Pięknie się blendują, cudownie się budują, mają kremową formułę, nie są w ogóle suche, pylące, latające, więc to też ogranicza ryzyko podrażnień oka. Nie jest to na pewno kompozycja kolorystyczna dla wszystkich, ale dla fanów makijażu, dla tych, którzy kochają zabawę makijażem, rewelacja. Bardzo podoba mi się opcja, że możemy sobie te cienie powyjmować, możemy je sobie poprzekładać albo powymieniać, jak nam się jakiś odcień nie podoba, czy nam nie odpowiada. No to jest super wygodne. Za te jeżyki na opakowaniu, widzicie te jeżyki? Hello! Marka The Dots przy pierwszym użyciu skradła moje serducho. Jaram się, po prostu jaram się dzisiejszym testem i moim makijażem. Napiszcie, czy wolicie pierwszy neutralny makijaż, czy ten kolorowy. Czy słyszeliście w ogóle o marce The Dots? Jeżeli tak, jeżeli macie coś z ich kolekcji, napiszcie, jak się u Was sprawdzają te kosmetyki. Co jedna opinia, co dwie opinie, to nie jedna. Jeżeli lubicie testy mniej znanych marek, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!